Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w programie dla przedsiębiorców Jutra, Pakt z Biznesem. Moimi Państwa gośćmi są Michał Bartczak, CTO Meta Protocol One i Marcin Wojcieszkiewicz, COO Meta Protocol One. Dzień dobry, cześć. Cześć. Panowie, chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, jak będzie wyglądało nasze jutro. Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego formatu telewizyjnego o branżach jutra, a dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jak Metaverse wpłynie na biznes i na nasze życie jutro. Słuchajcie, na jakim etapie rozwoju jest dziś Metaverse? Trochę o nim słyszymy, więcej z nas nie wie o Metaversie niż wie. Na jakim etapie jest i jak szybko zmierza Ogólnie rozwoju? Tak naprawdę to w sumie Metaverse już jest na rynku od dłuższego czasu tak naprawdę, ale wydaje mi się, że to, co zrobił Zuckerberg, zmieniając nazwę Facebooka na Metę, tak naprawdę mocno spopularyzował w sumie znaczenie i wpływ tego Metaversu na branżę i tak dalej, więc tak jak my to widzimy w sumie Metaverse, tworzy się taki nowy e-commerce, patrząc po wszystkie brandy, które się angażują w Metaverse, typu Adidas, Nike. Nie wiem, czy widzieliście, może jest Nike Land. Jest to Metaverse firmy Nike, który się coraz prężniej rozwija. Wiemy, że McDonald's swoje patenty różne zastrzegł sobie do Metaversu tak naprawdę, więc co się dzieje? A dlaczego mówimy, że to jest e-commerce? No ponieważ właśnie te brandy e-commerce'owe bardzo mocno się angażują jednak w rozwój tego Metaversu, więc widzą na pewno jakiś potencjał e-commerce'owy dla siebie. A jak szybko rośnie środowisko metaversowe? Mam wrażenie, że w tej chwili zaczyna ta adopcja przyspieszać. Bo tak jak Marcin mówił, AR, VR, z czym mieliśmy do czynienia na urządzeniach mobilnych, trochę adopcji na różnego rodzaju urządzenia typu Oculus, to gdzieś się rozwijało, ale nie było tego impaktu takiego silnego. A w tej chwili widać, że to przyspiesza, zaczyna wchłaniać różne branże. Widzimy powstające landy, powstające obiekty, które będą miały różnego rodzaju zastosowania. Widzimy coraz więcej aplikacji entertainment. No a my tak naprawdę, jak analizujemy ten rynek, to właśnie widzimy to zastosowanie e-commerce'owe, rozrywkowe i to jest chyba taka dziedzina, która najszybciej i najmocniej wchłania tą adapcję metaversową. No wiesz, tu zaczyna pojawiać się też dużo urządzeń, gdzieś tam chyba przeskoczona została ta bariera technologiczna. Na pewno to, co Meta robi z Oculus Quest 2, za moment będziemy mieli Cambrię i kolejne urządzenia. Widzimy, że to jest kierowane do adopcji masowej. Z drugiej strony mamy takie projekty jak HTC, które są bardziej gdzieś tam kierowane do biznesu, kierowane są do użytkowników pro. No ale wiesz, no tak naprawdę to dopiero adopcja masowa. Gdzieś tam powolutku. Tak, i ona tak naprawdę zaczyna nakręcać ten rynek. A tak jak obserwujecie tą branżę metaversową, bo to tak można już nazwać, to jakie są największe wyzwania? No bo tak jak mówisz, jest w początkowej etapie, albo może nie w początkowej, ale takiej początkowym etapie dynamicznego rozwoju. Jakie wyzwania są z punktu widzenia technologii, prawa czy bezpieczeństwa użytkowników, o którym też się coraz więcej mówi? No w zasadzie we wszystkich tych aspektach mamy spore wyzwania. Od technologii, czyli jednak urządzeń. I tu zależy, o czym mówimy, bo jeżeli mówimy o metaversie na urządzenia mobilne, no to wiemy, jak to wygląda. Ten rynek już się rozwija od jakiegoś czasu. Natomiast jeżeli mówimy o urządzeniach typu Oculus, no to oczywiście mamy tutaj jeszcze spore bariery technologiczne. Od tego czasu użytkowania, poprzez no jednak jakiś tam komfort. Tu jeszcze sporo przed nami. Widzimy, jak to się rozwija. Fajnie jest poobserwować też ten projekt Cambria, bo on pokazuje, w jaką stronę Metaverse będzie szedł, czyli z takiego wyizolowanego VR-u jednak będzie przenikał do VR-u, do AR-u, będzie rozszerzał tą rzeczywistość i wprowadzał więcej interakcji ze światem rzeczywistym. Tak? Czyli no jednak nie odizolowanie, tylko interakcja z rzeczywistością. No ale tak, no mamy też kwestie prawne, które są, no myślę, że tu jest bardzo duże wyzwanie.
od praw własności po prawa do posiadania, prawa wizerunkowe, to co w tej chwili jest gigantycznym boomem, czyli tworzenie awatarów, no i to czym my się zajmujemy, czyli łączenie tego z tokenami NFT, prawem własności, przekładaniem tego prawa własności pomiędzy użytkownikami. No ogrom w zasadzie, ale z drugiej strony, no dobrze, to znaczy, że mamy jeszcze kupę roboty. No nie właśnie, szybko to się skończy. Nie szybko to się skończy. Z punktu widzenia tego technologicznego albo technicznego, o którym wspominasz, czyli że to jeszcze dzisiaj jest, no nie chciałabym powiedzieć ciężkie kilogramowo, ale takie nużące w sensie użytkowania, no bo gdybym chciała cały dzień korzystać chociażby z gogli VR-owych, no to przyjemne nie jest. Kiedy będziemy w takim momencie, kiedy ten AR będzie taki miły w użytkowaniu? Czy to jest kwestia długiego czasu, czy to już za chwilę? Patrząc na firmy tutaj też z branży powiedzmy okularów, na przykład to co robi Ray-Ban obecnie i okulary nowej generacji, które oni testują, już można zobaczyć dostępne materiały gdzieś w internecie, sobie opatrzyć, w jakim kierunku oni idą. Tak naprawdę oni skupiają się jednak na tym użytkowniku, no ale pytanie Czyli jest... awiatory za chwilę będę miała Tak, w ogóle na nich jest jakby, one są bazą. No. Tak, no okay. tak. Więc, ale jednak pytanie jest, czy to odda w 100% to, co Metaverse chce tak naprawdę osiągnąć. Czy to nie będzie takie jednak pomiędzy, ale jednak docelowo, czy to jednak nie będzie skupione wokół tych gogli okulusowych, gdzie jednak będziemy się przenosić do innego świata i żyć w tym świecie w jakiś tam sposób. Ja myślę, że to jest tak jak z gamingiem. Z jednej strony mamy gaming profesjonalny, z drugiej strony mamy rozrywkę, która jest gamingiem, gdzieś mamy typowy entertainment, to tutaj też będziemy mieli pewien przestrzał tego zaangażowania użytkownika. Typowe VR-y pozostaną, ten świat wyizolowany, bo on będzie zupełnie inny, ale tak jak Marcin mówił, no myślę, że bardzo mocnym elementem będzie rozszerzona rzeczywistość i angażowanie metaversów. A jeśli chodzi o sam Meta protokol, na jakie wyzwania odpowiadacie i jak realizujecie tą odpowiedź? Wyzwania? Naszym takim głównym wyzwaniem, który wzięliśmy sobie na tablicę, żeby go może wyzwaniem, problemem, który żeśmy zdefiniowali, jest możliwość połączenia tych światów metaversowych. Bo tak naprawdę obecnie każdy walczy o ten swój kawałek tego tortu. I mówi, mój jest lepszy. Tak, dokładnie tak to właśnie wygląda. Mark mówi, mój jest lepszy, a my tutaj znaleźliśmy taką przestrzeń dla siebie, która jest w stanie to połączyć. Więc chcemy wprowadzić jakiś standard, bo w naszej długofalowej perspektywie widzimy, że standard będzie potrzebny, żeby tutaj uprościć poruszanie się między metaversami. Co mam na myśli? Przesuwanie asetów między metaversami, więc żeby mieć tego samego awatara w jednym metaversie, po czym użyć go w kolejnym. I tutaj widzimy dla siebie niszę, jeżeli chodzi o ten świat metaversowy, ale to jest tak naprawdę nasz jeden kierunek. Naszym drugim kierunkiem jest również gaming, przejście z gamingu Web 2.0 do Web 3.0, więc tutaj też widzimy taki bardzo duży potencjał na tym rynku i właśnie patrząc na ilość gamerów na świecie, gdzie jest ich ponad 2,7 miliarda, patrząc jak mały w porównaniu do tego jest rynek Web 3.0 i kryptowalut, jest tutaj naprawdę fajny potencjał. Do zrobienia. Tak. Jakie macie plany, jeśli chodzi o tą ofertę produktowo-usługową, która się u Was pojawia? Przede wszystkim bazą całego naszego systemu, który ogólnie nazywamy MetaPro, jest właśnie MetaProtocol, czyli protokół zdecentralizowany storage, którego zadaniem jest przechowywanie i dystrybucja tych obiektów. To, co Marcin powiedział, czyli te różne metaversy, przenikanie się między metaversem, entertainment, gamingiem, to tak naprawdę jest przenikanie się różnego rodzaju dóbr cyfrowych, różnego rodzaju obiektów. Zadaniem samego protokołu jest umożliwienie wspólnej, jednolitej dystrybucji.
Oczywiście tu jest wiele wyzwań, standardów, mamy ich świadomość, ale naszym zdaniem, żeby w ogóle móc podejść do jakiejkolwiek rozmowy o standaryzacji, najpierw trzeba zacząć od wspólnej płaszczyzny, na której te obiekty będą mogły się poruszać i warstwy komunikacyjnej, dzięki której z jednej strony mamy deweloperów, z drugiej strony content kreatorów, a z trzeciej użytkowników, którzy mogą pracować na jakby jednym organizmie. I w ten sposób budujemy szereg rozwiązań. Na bazie naszego protokołu oczywiście tworzymy marketplace z funkcjonalnościami kreowania tego kontentu metaversowo-gamingowego w połączeniu z tokenami NFT. Marketplace, który z jednej strony ma być kreatorem, z drugiej strony oczywiście dostarczać możliwości sprzedaży, przenoszenia praw pomiędzy tymi obiektami, który będzie mógł bazować na royalty, na dystrybucji po prostu tantiem z obrotu tym contentem. Z drugiej strony pracując z game devami i wdrażając te obiekty w konkretnych rozwiązaniach, chcemy pozyskiwać różnego rodzaju dane, które mogą być z nimi połączone i w ten sposób stworzyć pewien dynamicznie rozszerzający się nowy rodzaj rarity, który mógłby być łączony z tokenem NFT. Tutaj dosyć mocno pracujemy nad pewnym standardem metadanych, które będą rozszerzały te, które w tej chwili znamy i będą współpracowały z tymi danymi, które będą pozyskiwane od wdrożeniowców, od deweloperów. No ale to wszystko nie ma sensu, jeżeli finalnie nie stworzymy jakichś narzędzi, które ułatwią użytkownikowi końcowemu, gamerowi, holderowi tokenów NFT, łatwe posługiwanie się tymi obiektami, przechodzenie pomiędzy tymi aplikacjami. I tutaj nasza droga poszła w kierunku budowania aplikacji na iOS-a i Androida i dostarczenie aplikacji, która zawiera w sobie w zasadzie takie 3 rodzaje walletów, czyli ten tradycyjny, który znamy do tej pory, typu MetaMask, rozszerzony o funkcjonalności tokena NFT, ale zarządzane w taki sposób, w jaki my kreujemy protokół, a z trzeciej strony wallet, który umożliwia przeglądanie, eksplorowanie tych zasobów metaversowych. No i tak na sam koniec, żeby pokazać, że nie jest to tylko działanie na sucho, ale sami tworząc, oczywiście tą warstwę komunikacyjną, eksperymentujemy w metaversie. Od pewnego czasu bawimy się, eksperymentujemy na Oculus Quest 2, budując MetaCampus. Tak naprawdę to ma być nasz showroom, to ma być miejsce, bo to jest aplikacja typu multiplayer, gdzie chcemy zaprosić w taki rzeczywisty, metaversowy sposób i pokazać, jak operować na tych obiektach, jak adaptować Web3, jak posługiwać się i jak wykorzystywać własności tokenów NFT. No to, o czym mówisz, brzmi z punktu widzenia technologicznego na bardzo skomplikowaną rzecz. Mark, jak już ustaliliśmy, ma jeden z tych metaversów, który puszuje całą branżę do przodu. Jak z punktu widzenia deweloperskiego wygląda Polska? Bo wiadomo, że w IT jesteśmy mocni. Jesteśmy jednym z mocniejszych rynków na świecie, jeśli chodzi o te kompetencje IT. Czy metavers w Polsce jest takim czymś, w czym jesteśmy konkurencyjni na skalę globalną? No powiem Ci szczerze, nawet patrząc po naszym ostatnim evencie, w którym byliśmy udział, był bardzo fajny projekt Entertainment pod Metaverse. Wydaje mi się, że wybrali świetną ścieżkę. Znają się na branży, którą reprezentują, jest to branża muzyczna, w której mają mega doświadczenie. Więc ja stwierdzam fakt, że jesteśmy mocni, tak? I według mnie przez to, że jest to jednak branża technologiczna, gdzie sama wspomniałaś, że jesteśmy na bardzo, bardzo wysokim, mocnym poziomie, to przypuszczam, że również w metaversie na pewno pokażemy światu, co potrafimy. Dokładnie. Jeżeli mielibyśmy w jakikolwiek sposób klasyfikować taki globalny podział, jak te rynki się w ogóle rozkładają, to na pewno Polska jest w
na bardzo mocnej pozycji, jeżeli chodzi ogólnie o development. Ilość software house'ów, jakość kodu, która jest stąd wypuszczana, ilość HR-owych podmiotów, które wspierają budowanie i w ogóle znane są na całym świecie i dostarczają tą wiedzę i ten content dla bardzo wielu projektów międzynarodowych. No tutaj widzimy, inną rolę mają troszeczkę Filipiny i Azja, inna rola jest troszeczkę rynku amerykańskiego, ale na pewno jeżeli chodzi o development, możemy tutaj Polskę postawić na bardzo No właśnie, ale pozycji. mówisz o developmencie, ale czy mamy szansę też być takim nie tylko wykonawcą, w sensie w Europie Zachodniej czy w Stanach wymyślają koncept, a my go wykonujemy, ale też tym kreatorem? Ale wydaje mi się, że tutaj może tak to zostało odebrane, że Michał mówi o stronie deweloperskiej, jesteśmy mocni, ale to nie chodziło w takim sensie, że zatrudniają nas firmy zagraniczne, żeby tworzyć dla nich, tylko my również mamy pomysłodawców. Tak, tak, tylko po prostu to jest, za pomysłem musi pójść mocny development. I według mnie mamy jedno i drugie. No dobrze, słuchajcie, a jak będzie z tym jutrem? Jak Metaverse zmieni nasze życie, nasz model biznesowy? Jak będzie wyglądać jutro? Ja myślę, że bardzo ciekawie. To, co w tej chwili się kreuje, jest niesamowicie ekscytujące. Tak naprawdę przed nami są takie wyzwania, które polegają na tym, że my musimy wykorzystać tą wiedzę, która była budowana. Bo jeżeli w ogóle mówimy o tym, że Metaverse to jest jakiś rodzaj nowego e-commerce'u, to tak naprawdę mówimy o tym, że przed wszystkimi tymi, którzy przez wiele lat rozwijali swoje narzędzia na rynku już istniejącym, to przed nimi to jutro to jest adopcja i próba ich przeniesienia właśnie nawet chociażby na rynek metaversowy. No bo zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Jakieś przestrzenie handlowe, które tak naprawdę wyglądają identycznie jak te, które znamy, czyli to wszystko, co znamy z tradycyjnego rynku, od układania półek po całe zachowanie użytkownika, systemy lojalnościowe i to wszystko, co z nim będzie związane. No to jest piękne pole do popisu dla marketerów i przekładania ich doświadczenia. Oczywiście ono będzie musiało być mocno zmodyfikowane, bo to jest zupełnie inny rynek, ale jednak podstawa wydaje mi się, że będzie dosyć silna. Jest to, co my powinniśmy w tej chwili mocno komunikować, że to nie jest jakiś abstrakcyjny świat, który się kreuje, tylko to jest miejsce, gdzie powinna teraz następować adopcja narzędzi, które już znamy. No właśnie. A jak z punktu widzenia takiego społecznego? Bo Metaverse jest czymś, w czym już za chwilę będą na pewno najmłodsi, znaczy nie ci najmłodsi, ale ci w wieku nastoletnim. Już widać, że oni w sposób dosyć naturalny zaczynają korzystać. Urodzili się z telefonem niemalże w ręku, więc dla nich korzystanie z środowiska wirtualnego nie stanowi problemu. Czy rozwój metaversu, który jest takim bardzo teraz dynamicznym rozwojem, on trochę może rozczłonkować jakby społeczeństwo na tych, którzy są starsi i tą technologię mimo wszystko mniej absorbują, i na tych, którzy są młodsi i są już tak totalnie podłączeni do sieci? Ogólnie patrząc, tak naprawdę zrobiąc krok wstecz, to mi się wydaje, że Metaverse może mieć tak szerokie zastosowanie, więc może, jeżeli mówimy tutaj o jakichś aplikacjach socjalnych, gdzie się ludzie łączą, może tak, ale z drugiej strony też Metaverse może wprowadzić zastosowania używane w medycynie na przykład, więc tutaj jest tak szerokie zastosowanie i wejście w ten rynek, więc wydaje mi się, że też modelu biznesowego. Tak, modelu biznesowego i też zaangażowania właśnie ludzi starszych, gdzie po prostu mogą dostać pomoc lekarską w całkowicie inny sposób, na przykład konsultację lekarską z lekarzem z Australii, bo nie są specjalistą, na przykład, a osoba się nie nadaje do podróżowania. Więc tutaj spektrum jest olbrzymie, tak, z mojej strony, żeby nie patrzymy tylko na Metaverse jako biznes gamerów, ale spójrzmy też naprawdę na zastosowanie w życiu codziennym. No właśnie, to co jeszcze on może zmienić? Jak może zmienić biznes? No, z drugiej strony, jeżeli rozmawiamy o tych socjal-społecznych aspektach i mamy gdzieś tam, bo pewnie to wszystko, te pytania też wynikają z jakichś tam obaw, to co zrobiły serwisy społecznościowe, czy to jeszcze bardziej nie pogłębi jakiejś takiej izolacji? Tak. No tak, ale z drugiej strony
tam jest większa interaktywność między ludźmi. To już nie jest tylko i wyłącznie pisanie. Przybijaliśmy sobie piątki w metaversie. Tak, dokładnie. No jakby ta interakcja jest dużo większa. Mamy jednak większą też interakcję głosową, wizualną. A jeżeli dobrze popatrzymy na sprzęt, który buduje się dookoła i zaczyna on coraz bardziej też starać się analizować ruchy ciała, mimikę, odwzorowywać różnego rodzaju dodatkowe bodźce, no to tak naprawdę widzimy, że to jest gigantyczne rozszerzenie dla serwisów społecznościowych i rozszerzenie interakcji społecznościowych. Ja bym się nie bał izolacji, raczej bym szukał w tym tych pozytywnych aspektów. Jest to kolejny etap. A z punktu widzenia tego dostępu, takiego powiedziałabym przy użyciu technologii, no bo mimo wszystko jakiś hardware musimy mieć, żeby do tego metaversu wejść. No jest to pewnego rodzaju bariera kapitałowa dla części społeczeństwa, no bo tanie zabawki to nie są. Jak z waszego punktu widzenia, który obserwujecie ten development tego sektora, też z punktu widzenia właśnie cen na przykład hardware'u, które się zmieniają, bo się coraz nowe rzeczy pojawiają, jak dużą będzie to barierą, albo jak szybko będzie to tańsze i bardziej dostępne do szerszej rzeczy użytkowników? Coraz więcej jest urządzeń, które są... W ogóle na pewno pozostanie pewnego rodzaju podział. To znaczy będzie sprzęt, który będzie miał zastosowanie typowo profesjonalne, jego ceny na pewno będą dużo wyższe. Możemy tutaj pięknie to zobrazować na tym, co robi Meta. Tak? No z jednej strony, czy tam Oculus, z jednej strony mamy Oculus Quest 2, który jest i pozostanie. Jego cena moim zdaniem już jest naprawdę bardzo przystępna. Raczej możemy zakładać, że ona będzie, że wraz z tą masową adopcją ta cena będzie coraz niższa. Z drugiej strony jest projekt Cambria, który już z założenia jest bardziej profesjonalnym narzędziem o wyższych parametrach. Jego cena też już jest szacowana na dużo wyższą, czyli będzie pewnego rodzaju polaryzacja, ale będzie różne zastosowanie dla tych urządzeń. To, co było do tej pory barierą cenową, czyli w ogóle ten pierwszy próg tego najtańszego urządzenia, myślę, że to powoli mamy tutaj taki break-event i zaczyna to wchodzić do masowego użytku. Wystarczy popatrzeć po prostu na statystyki, jak dużo już okulusów jest w Polsce sprzedanych. A kolejną rzeczą na pewno konkurencja będzie się pojawiać. Tak? Coraz więcej okularów będzie produkowanych przez innych producentów i to... Przez Ray-Bana. To już... Też, i wiemy też, że dużo innych firm pracuje nad swoimi rozwiązaniami, więc to będzie też powodowało obniżenie cen. A z punktu widzenia, słuchajcie, rozwoju tych pomysłów innowacyjnych metaversowych w Polsce, bo jesteście polskim startupem, tak. Rozwijacie się z ambicją globalną oczywiście. Jak postrzegacie tą branżę metaversową w Polsce, w tym środowisku właśnie innowacyjnym? To jak ono się rozwija? I jakby ze strony pomysłodawców i tego, jak dużo jest kreatywnych pomysłów na ten biznes, ale ze strony też finansowania. To ze strony finansowania widzimy, że jest duże zainteresowanie, głównie właśnie branżą metaversową. Na pewno ona w tej chwili przykuwa chociażby swoim nazewnictwem uwagę inwestorów i tych prywatnych, i tych bardziej instytucjonalnych. Jeżeli chodzi o same zastosowanie i w ogóle wdrażanie w Polsce, no to tak jak Marcin powiedział, coraz więcej widzimy na różnego rodzaju eventach fajnych polskich projektów. Ale ja myślę, że tak naprawdę to jest początek i musimy to bardzo mocno obserwować i patrzeć, w którą stronę będą różnego rodzaju projekty skręcały. Tu jest jeszcze też bardzo dużo eksperymentów, sprawdzania i testowania swojego miejsca i gdzie te konwersje tak naprawdę będą miały największe przełożenie. Co jeszcze chciałbym dodać, tak naprawdę porównujemy może Polska, reszta świata, ale tak też ja się, z racji tego, że mam dosyć duże doświadczenia na rynku międzynarodowym, ja nigdy się nie zachwystuję tym, co robią za granicą, ponieważ jest to tak naprawdę, oni widzą to samo, co my. I nieraz z Michałem analizujemy projekty zagraniczne i to albo my coś wymyślimy troszeczkę szybciej, albo oni. I tak naprawdę to jest to samo postrzeganie, a przez to, że jednak w Polsce mamy świetnych deweloperów, nie zdziwię się, jak jesteśmy w stanie przegonić ten świat. I tego sobie życzmy. Dokładnie. I tu, słuchajcie, postawimy kropkę, drodzy Państwo, o tym, jak będzie wyglądał biznes i życie jutra. Michał Bartczak, CTO Meta Protocol One. Dzięki.
i COO Marcin Wojcieszkiewicz, Meta Protocol One. Dzięki. A ja Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Faktu z Biznesem. Izabela Kozakiewicz, do widzenia.